Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj dotarł do mnie kolejny silnik, który firma Esulbike przysłała mi, bym go przetestował i zaprezentował Wam. Już w tytule widzicie, jaki to jest silnik, więc ja bez zbędnych formalności powiem tylko tyle, że jest to silnik 250W na napięcie 36V. Bardzo podobny, bliźniaczy do tego silnika, który prezentowałem w jednym z ostatnich moich modernizacji roweru. Tam był silnik w przednim kole 36V 250W, a ten jest w tylnym. Jedyna różnica jaka będzie, to wyświetlacz. Tutaj jest wyświetlaczem KT-LCD3. Dobra, przejdźmy do unboxingu. Starzy widzowie pewnie wiedzą, co znajduje się wewnątrz tego opakowania, a nowych zapraszam na prezentację. Pozwoliłem już sobie rozciąć taśmę, by było szybciej. Cóż tu mamy wewnątrz? Jak zapewne wiecie, mamy fajnie zabezpieczone kółeczko. Tutaj mamy wszystkie akcesoria do elektryfikacji, zaraz o tym opowiem. Może najpierw wyciągnę kółko. Zobaczcie, jaki on jest lekki. Ja jedną ręką przewracam na wszystkie strony. Jest znakomicie lekki. I mamy taki fajny silniczek. Bardzo lekki. Nie wiem, ile on waży, ale jest naprawdę bardzo, bardzo lekki. No nie powiem Wam teraz, ile to waży. Wszystko w zestawie mamy. Podkładki potrzebne, nakrętki z jednej, jak i z drugiej strony, osłona. I oczywiście w większości przypadków silniki elektryczne są w tylnym kole, mają typ mocowania na wolnobieg, czyli nakręcamy sobie tutaj cały wolnobieg. I tutaj dodam tylko jedną rzecz. Jeżeli komuś zależy na zamocowaniu kasety do silnika, musi się w tym celu skontaktować przed zakupem ze sklepem, ponieważ istnieje też taka możliwość. No i teraz zobaczmy, co tutaj mamy w tych oto akcesoriach. Mamy tutaj czujniczek, przyklejany czujnik, jak widzicie, do klamki wraz z magnesem. Jest to czujnik magnetyczny hamulca. Gdy naciśniecie hamulec, po prostu odcina Wam napięcie. Jest to w zestawie. Tyrtytki montażowe. Tutaj jest opaska zabezpieczająca dętkę przed przebiciem. To się nakłada na obręcz koła. Nie każde zestawy to posiadają. Tutaj czujnik pas. Jest to czujnik takiego typu. Klasyczny czujnik pas nakładany na korbę. Zresztą zobaczycie to przy montażu. Dzisiaj Wam tylko prezentuję zestaw. Dalej mamy świetna rzecz. Jest to pojemnik na kontroler, nic innego, do którego za chwilę dojdziemy. Spójrzcie, wszystko to mamy do montowania. Możemy sobie zamontować gdzieś na ramę. Dalej mamy co? Dalej mamy manetkę siłkową. Jest to klasyczna taka manetka, jak widzicie. Co tutaj mamy? Tutaj jest oświetlenie przednie. Takie oświetlenie diodowe dodane do zestawu wraz z mocowaniem, oczywiście, które gdzieś się za nie wyruszyło. O, tu jest z mocowaniem. No i teraz najważniejsze rzeczy. Mamy tutaj kontroler. Zobaczcie, jaki maluszek. Spójrzcie do mojej ręki, jakiej wielkości on jest. Z szeregiem przyłączy tutaj. Ale spokojnie, nie idzie się pomylić, słuchajcie, podłączając te wszystkie tutaj podzespoły, ponieważ wtyczki są różne. Zobaczycie to zresztą przy montażu zestawu, jak będę go instalował. No i tutaj mamy wyświetlacz, całe nasze serce dowodzenia. Tutaj powiedzmy tak, jeżeli chodzi o sterowanie, jest to klasyczny wyświetlacz LCD3. Bardzo fajny, bardzo praktyczny wyświetlacz stosowany w elektrykach. Ten akurat model wyświetlacza LCD nie ma podłączenia USB i już mogę Wam powiedzieć, że ten wyświetlacz jest wodoodporny z tego względu, że no, tutaj śrubki są widoczne, Wy na kamerze tego pewnie nie zobaczycie, ale ja widzę, że one są pozalewane przezroczystym czymś tam, także na pewno wilgoć się tu nie dostanie, a wiem, z tego to wiem, że z takim wyświetlaczem jeździłem ponad 2 lata do pracy. Rower stał pod chmurką, czy to zima, czy lato, wiosna, jesień. Cały czas jeździłem i deszcz, nie deszcz. Niejednokrotnie jeździło się w strasznych ulewach i ten wyświetlacz wytrzymywał to, także na pewno jest wodoodporny. Jeszcze ogólny look, jak to wszystko wygląda. W zestawie mamy zapleciony silnik
w koło, w tym przypadku 28 cali, opaska zabezpieczająca dętkę, tyrtytki montażowe, magnetyczny czujnik hamulca, kontroler odpowiedni, czujnik pas, obudowa do kontrolera, manetka, oświetlenie i wyświetlacz LCD 3. No i tak się prezentuje zestawik. Taki zestaw jest idealnym zestawem do elektryfikacji roweru, którym dojeżdżacie na przykład do pracy, jeździcie sobie rekreacyjnie, nawet po 60, 70 czy 80 km. To wszystko zależy, na jakim wspomaganiu jeździcie i jaką baterię chcecie i do jakich celów chcecie użyć rower. Ale mówię to ze swojego doświadczenia, bo jeździłem bardzo podobnym właśnie silniczkiem kupę czasu do pracy dojeżdżając. Cały rok, czy to lato, czy zima, czy śnieg, czy deszcz. Taki zestaw sprawdza mi się wyśmienicie. Pokażę Wam w następnych filmach, co ten silnik potrafi, a potrafi naprawdę wiele. Zresztą możecie to zobaczyć w moich poprzednich materiałach, gdzie mam różne modele silników testowałem, między innymi ten tylko w przednim kole. Spójrzcie, zobaczcie. Jeżeli chcesz nabyć taki silnik, to zapraszam Cię na stronę sub.com. Link do tego zestawu oraz innych zestawów objętych fajną promocją znajdziecie, słuchajcie, w opisie filmu poniżej. Mam też dla Was kod rabatowy, który zmniejszy Wasz koszyk zakupowy o fajną kwotę. Wszystko znajdziesz w opisie filmu poniżej. Znajdziesz pod tym linkiem także inne zestawy promocyjne 500, 1500 W jak chcesz. Też są objęte moim kodem rabatowym. I chciałbym Wam tylko przypomnieć, że wszelkie promocje, zniżki czy jakieś fajne ceny znajdziecie na mojej stronie marcinmarcin.pl, a w szczególności jeżeli chodzi o promocje, to tam macie taki odnośnik rabaty sklep i tam znajdziecie aktualne, świeże promocje oraz kod rabatowy. Także zapraszam serdecznie, a dzisiaj już będziemy kończyć, a ja już zabieram się za wkładanie tego silniczka do jednego z moich rowerów. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!